freedom. We take the battle to them. Siema, z strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie o Heroic Anthem. W sumie to już jest dzień trzeci. Powiem wam, że ogólnie tu chciałem wam powiedzieć parę ciekawych nowin, które się rano, jakby tak powiedzieć, pojawiły, lecz może zacznijmy od tego, że pokażę wam w sumie, od czego to się zaczęło, od jakiego gracza. Sobie go znajdziemy, żebyście zrozumieli, o co w tym wszystkim, jakby tak powiedzieć, chodzi, w tym całym jakby tym odcinku. Powiem wam szczerze, że ja do teraz jestem w szoku, bo dawno takiej po prostu sytuacji nie miałem. Kiedyś była taka sytuacja, ale to dawny temat. I nie miałem takiej sytuacji. Czekajcie, czy dobrze patrzę? Tak. Czekajcie, czy znajdziemy tak. Jak dobrze pamiętacie, ten gracz miał z nami grać KVK niedawno. On na pre-KVK zmigrował sobie. Stwierdził, że już nie chce grać i chce zagrać w niższym seedzie po prostu. Powiem wam szczerze, że jestem mega w szoku, ponieważ to, że on zmigrował, to byłby pikuś. Ale to, że taki legendarny gracz, bo to nie oszukujmy, Itachi jest legendarnym graczem w Rise of Kingdoms, robił różne rzeczy, ma bardzo dużo punktów zabicia, bardzo dużo siły, bo to było ponad 200 milionów siły. To wszystko wiecie, że policzyło w pre-KVK, czy przed pre-KVK w matchmakingu go. On po prostu, nie wiem, albo po prostu miał wywalone, stwierdził, że on nagle stwierdził, że nie będzie grał i koniec. I że on odchodzi się do niższego seedu, tak stwierdził, jak z nim pisałem. Nie, też wiem, że od Króli z 3202, że to jest po prostu jego wydzimić, bo już to nie pierwszy raz tak robi. I słuchajcie, on miał tutaj też paru swoich graczy, nie? I dzisiaj grusnęła nas wiadomość, że praktycznie większość leadershipu, czy tam, no może nie połowa, ale troszeczkę mniej niż połowa leadershipu odchodzi z KVK. Nie będą grać KVK na tym, po prostu migrują, nie? I to nie jest kwestia tego, że było źle dobieranie, albo że po prostu ze względu na niego, że niektórzy idą do niego, ponieważ chcą grać z nim. Też jest spowodowane też to tym, że niektórzy tam z leadershipu się nie mogą, jakieś rzeczy nie mogą dogadać, no ale ludzie święci, no nie róbmy se jaj. Przecież my gramy KVK, my nie gramy jakieś pierdy, gramy w seedzie na tym, więc jeżeli się już ktoś deklaruje na to wcześniej, no to niech gra. Ja wiem, że pojedyncze osoby będą sobie migrować i tak, ale rada, iść za gościem, który ich miał już 2 razy w tyłku, raz wyzerował się, bo stwierdził, że kończy grę, potem wrócił po 2 tygodniach i na KVK zaczął grać, no to jest w ogóle masakra, nie? Taki legendarny gracz robi takie akcje, nie? To jest dla mnie niepojęte, nie? No i Itachi ogólnie spowodował, że już 2 Weli skoczyło. Dzisiaj jesteśmy przed przejęciem fortecy. Przejmiemy tą fortecę i pewnie paru graczy z 3202 odejdzie. I co jest najlepsze, dzisiejsze info, dzisiaj jak już pisałem z jednej tam, co ogarniają bardziej z tego królestwa i mówi mi, słuchaj, bo może być taka sprawa, że będziecie musieli przejąć liderowanie na tym Kiwiki, nie? Ja mówię, teraz, kiedy już mapy są porozdzielane, kiedy wszystko każdy się buduje, nagle teraz oni stwierdzili, że to kto inny musi prowadzić, a wiadomo, że jak ktoś prowadzi, to troszeczkę inaczej sobie ustawia rzeczy. No, naprawdę, ja już dawno tego czegoś nie miałem, nie, że ludzie robili takie akcje, jak robili, nie? Dla mnie to jest w ogóle niepojęte, że można odwinąć takiego klopsa i tym bardziej ludzie z Rady stwierdzają, że oni jednak, oni chcą zagrać jednak w seedzie mniejszym, w sensie na niższym seedzie, nie? Gdzie naprawdę tu nie jest widoczne, że my to KVK byśmy przegrali albo cokolwiek, bo tu KVK jest naprawdę, mając tych wszystkich graczy, to jest naprawdę do wygrania i nawet ta strefa ziemi miała szansę na zdobycie gwiazdy, bo widziałem aktywność 3202 i widziałem, jakie tam mają konta i widziałem też, jakie u nas są, jak jest ludzie, którzy są z aktywnością, więc naprawdę były duże szanse. W tym momencie nie wiem, jak to będzie wyglądało. Strefa 5 to będzie prawdopodobnie taki totalny def, albo po prostu będziemy walczyć tak, żeby wycisnąć ile się da z 1, 5, 6, 8, a potem będzie trzeba się wrócić. To jest dla mnie niepojęte, no strefę 5 będzie się trzeba cofnąć. Rozmawiałem już z królem 1079, on mi powiedział, że
oni będą nas wspierać w 100%, żebym się nie martwił, że będziemy musieli myśleć o paru kwestiach później. Nie będę wszystkiego ujawniał, bo to wiadomo, nie będzie szło tak w neta, ale ogólnie powiedział, żebyśmy, jeżeli będzie ciężko, to żebyśmy się szkolili na Kingsland i tam pokażemy naszą prawdziwą siłę dwóch ziemi i wiatru. Ja na to liczę, że tak będzie. Wiem, że też furtka dla wiatru się w tym momencie otwiera, bo też będą mieli większe szanse na zdobycie gwiazdy niż mieli wcześniej. Ja jestem bardzo rozżalony, nie będę uważał, że jestem bardzo, bo to pokazuje, w jaką stronę Rise of Kingdoms idzie w ostatnim czasie. I ja nie rozumiem dalej, dlaczego Lilith do, powiedzmy, połowy KvK, mamy KvK i oni do połowy KvK, oni nie zablokują migracji w ogóle, że ludzie nie mogą migrować z tego KD. Jesteś w KVK, no to masz loka na 20-30 dni. I dopiero jeżeli chcesz migrować, to okej, to zmigruj sobie, nie wiem, bo jak już Zik się skończy, albo po prostu dopiero wtedy sobie migruj. Wtedy, kiedy są, nie wiem, są te migracje za połowę dostępne, to wtedy migrujesz, a nie podczas KVK. To jest albo już na pre-KVK, to już powinno być lokowane dawno. Ja nie rozumiem dlaczego, bo to już nie jest pierwsza sytuacja, gdzie ostatnio wiem, że tak miały królestwa, z którymi byli z nami w sojuszu i wiem, że tam z niektórych KD ludzie migrowali, nie? Podczas KvK, gdzie ten matchmaking automatycznie też jest zaburzany, bo te osoby, które były tutaj pododawane do, wiecie, ze siły z KP, nagle, no, to z tego schodzi, nie? Dla mnie to jest mega poracha i Itachi, to co tutaj wykombinował, to jest i to, co jeszcze pościągał ze sobą graczy, to jest naprawdę słabe podejście, nie? Dla mnie to całe podejście 3-2-0-2 naprawdę na początku się okazywało, że będzie naprawdę nieźle i podejście będzie naprawdę fajnie. Chciałbym się zdziwić, że wejdziemy w strefę 5 i będziemy robić tam naprawdę dobre cyfry, będziemy walczyć, będzie naprawdę nam miło, przyjemnie i będziemy mogli coś pograć. No, mam niestety dziwne przeczucia. Jak mam dobre przeczucia, to teraz mam takie średnie przeczucia. Wiem, że 1.5.6.8 jest mocne. Wiem, że 3.2.0.2 miało mocne konta. I teraz, jeżeli ktoś zmigruje i tutaj tacy gracze jak nie, Pinku chyba nie z tego co wiem, ale jak niektórzy gracze z A8 A8 to chyba był gracz? Czekajcie, bo to nie wiem, czy to z naszej koalicji? TA? Bugi chyba jest, ale wiem, że tam gracze z A8 czy jakoś tak, no i niektórzy gracze mi odejdą, no to będzie słabo, nie? Ja bym chciał naprawdę, chyba ten odchodzi? Tak, ten gracz wiem, że ma odchodzić, ale to był jeden z R4, ale nie wiem, czy akurat jakieś było mocne konto, ale ogólnie wiem, że naprawdę słabo to wygląda. Mam nadzieję, że będziemy mogli to jakoś naprawić. Mam nadzieję, że postawimy się i to KVK będzie wyglądało, da się to wyciągnąć. No stwierdziłem, że nagram wam o ten filmik, bo należy wam się to, bo na pewno za niedługo będą, jeszcze zanim ten filmik wyjdzie, zanim wejdziemy w strefę 5, więc tu wam się to wszystko, jakby tak powiedzieć, należy informacje, co i jak. Jak widzicie, tu mamy fajnie porozstawiane marki, podziałaliśmy ostatnio, bo w sumie akurat w tej koalicji jesteśmy liderami, Haka do nas dołączy zaraz po przejęciu fortu, ale naprawdę, no myślę, że jest jakaś szansa, żeby tutaj sprzeciwić się tym królestwom. No, będzie ciężko, ale powalczymy. Wiem, że mają też bardzo dobre konta 1.1.6.8, wiem, że mają też dobrych tutaj graczy, wiem, że tu potrafią być no, dobrze przygotowani ludzie do walk. Ale też wiem, że 1.5.6.8, tam gdzie gra też streamer Omniarchy, też to będzie no też będzie robić u nich różnicę, też oni tutaj będą cisnąć, więc nie oszukujmy się, że oni chcą gwiazdę, więc co dla nich to Tila Clan to jest bardzo ważne, zresztą nie ukrywajmy też, jest to królestwo, które jest zdradzieckim królestwem i na nich trzeba zawsze uważać, bo nawet jeżeli wiedzą, że mogą przegrać, to potrafią ukąsić, a nawet potrafią zdradzić swoich, jakby tak powiedzieć, przyjaciół, więc no
No tak niestety to wygląda. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że trzymacie się przez cały czas tutaj ze mną, rozwijamy ten kanał. Mam nadzieję, że będziemy tu dalej razem pchać. Subskrybujcie, komentujcie, jeżeli macie, udostępniajcie, niech się ten kanał dalej rozwija i mam nadzieję, że będziemy przez cały czas dobrze rozwijać, jeżeli chodzi o content Rise of Kingdoms. Nawet mogę powiedzieć w tym filmiku, że jeżeli tam, bo nawet tak myślałem ostatnio, że w sumie już jak mamy zlot, już widzieliśmy siebie, to może kiedy osiągniemy te 1000 subskrypcji, to już zacznę filmiki normalnie nagrywać z kamerką, że normalnie będziemy mogli zobaczyć moje niektóre reakcje na temat tego. Kiedyś nagrywałem, kiedy te live'y też prowadziłem z kamerką, więc może czas wrócić do tego. Może to będzie też bardziej zachęcające, teraz żebyście też widzieli, kto wam opowiada w ogóle całe historie z Rise of Kingdoms, więc jeżeli tak będzie, to jeżeli tak to się uda, że dosiągniemy do tego 1000, to na pewno to chyba odpalimy ten pomysł, więc dzięki jeszcze raz, trzymajcie się, hejo.